Hej, cześć, chcę z wami przywitać w kolejnym odcinku z Empire Earth. Tym razem będziemy wykonywać misję, która to już będzie misja, będzie to jedna z ostatnich misji kampanii greckiej, a właściwie początek historii młodego Aleksandra, czyli króla, który stał się wielkim i można powiedzieć, że opanował całą Grecję i bardzo dużą część Azji. Głównie taka ciekawostka, wszyscy to pewnie wiedzą, Aleksander przecież miał nauczyciela Arystotelesa, a co najciekawsze, Aleksander przecież czy właściwie Aleksander przyczynił się do powstania kultury helleńskiej, czyli wymieszania kultury greckiej z kulturą perską, tą azjatycką po tamtej stronie. Czy azjatycką, nie chodzi mi o Chiny i tak dalej, tylko o Persów i te tereny. Odnośnie jeszcze wersji, ktoś tam mnie pytał wcześniej, czy by dało radę zrobić po polsku. No niestety nie da rady zrobić po polsku, próbowałem. No niestety, ale wszelkie spolszczenia, nawet napisów odmawiają współpracy. A szkoda, naprawdę szkoda. Odmawiają współpracy, jest to spowodowane tym, że no niestety, ale wersja popaczowana ze strony nieoficjalnej, no niestety, ale chyba coś tu nie ten tekst jest, bo niby tam pisze, że pozwala to upgrade'ować nawet każdą wersję, tak? A jednak wychodzi, że nie, bo wyskakują błędy przy włączaniu każdej misji po zainstalowaniu spolszczenia. Czy to jest podmiana właściwie jednego pliku? Ignorance and superstition. Aristotle once grumbled as he rooted among the wild herbs growing near the coast in Mytilene. They're like twin idiots running rampant through the land. After her eventual loss to Sparta in the Peloponnesian Wars, the city of Athens lost faith in herself. And in the rising tide of fear and mysticism that followed, the old philosopher-scientist had chosen to head for higher ground. Here in Mytilene, Aristotle had commenced his studies in natural science, observing and recording the myriad characteristics of the flora and fauna. But a new storm of militarism was about to sweep across the land. A young prince named Aleksander was next in line to rule the kingdom of Macedon. And a certain philosopher-scientist would soon be appointed to tutor the up-and-coming general in the ways of power. No dobrze, więc mamy taką opowieść, że wcielamy się w młodego Aleksandra i musimy się spotkać z Arystotelesem i posłuchać, co ma nam do powiedzenia. Ogólnie sytuacja na mapie wygląda w taki sposób, że Ateny zostały pokonane ostatecznie przez Spartę. Jak widzicie, mamy zaznaczone Teby i Ateny jako naszych przeciwników, czyli będziemy musieli ich w przyszłości pokonać, ale to jest następna część misji. Ogólnie mam taki mały pomysł, by po skończeniu kampanii greckiej przeanalizować te wszystkie mapy i zrobić taką jakby z tego historię. Ja się zastanawiam, taką opowieść jakby drobną. Prawdopodobnie pozgrywam te mapy i porozmawiamy na temat kilkudziesięciu faktów, które się tam pojawiają. Może dodamy do tego coś ciekawego, że jakieś ciekawe ścinki, może nie, zobaczę. Powiedzcie, co na ten temat myślicie, bardzo chętnie się czegoś dowiem. No dobra, więc tak, złoto i żelazo możemy zdobyć tylko poprzez pokonywanie wrogów. Nie możemy oczywiście stracić Aleksandra. Mamy słuchać rad Arystotelesa i mamy naszą kawalerię chronić, bo są to bardzo dobre jednostki. Oczywiście trzeba wykorzystywać skille generała, by pokonać naszych wrogów. Oczywiście opłaca się nam Arystotelesa wysłać z powrotem do Mytilene. Pytanie, czy to zrobimy? Raczej zrobimy i trzeba uważać, że tutaj gdzieś na Morzu Egejskim znajduje się wir wodny, przez który Arystoteles może zginąć. Oczywiście Arystoteles nie musi przeżyć tej misji.
The people of Mytilene use these herbs to control rats. In the right dosage, they could be used to affect the spread of disease or famine. Well, I wonder what else of interest can be found in the area. Ah, what have we here? A remarkable breed of horses, unlike any other on the island. Aye, we bought them from a Macedonian merchant. He said that in Macedon, these horses breed wild in the hills. My lord Aristotle, messengers have just arrived from King Philip of Macedon. They wish to speak to you at once. Aristotle has been summoned to Macedon, where he will take on the responsibility of tutoring King Philip's son. This is an honor of the highest possible degree. Aristotle must board the Macedonian transport at once and report to the palace on his arrival. My lord Aristotle, welcome. Please wait here until young Alexander comes to greet you personally. Aristotle! How good to see you again. Yes, master. I still remember our days at court, when your father was the royal physician. And now you've been hired to be my tutor. It is an appointment that pleases me greatly, my lord. You're looking well. The life of the prince suits you, I'd say. Well, he's dealing with a troublesome group of rebels, even as we speak. Then let us begin your tutoring at once, my prince. We will go and observe your father, and that will be your first lesson. All things are learned by observing the world around us. No dobrze. Teraz ulepszymy sobie w takim razie, albo jeszcze nie wykorzystujmy punktów nauki. Yes, my lord. I foresee victory. Na razie zostawmy to jak jest. Później dopiero to wykorzystamy. Tu mamy Filipa i innych Macedończyków. Będziemy obserwować. I jego falangę. The hill warriors are attacking. I must help my father. No, I beseech you, stay out of this fight, your highness. You must watch and learn. Wojownicy wzgórz. Epokę są dwie epoki do tyłu nawet. Very well. My father's phalanx tactics will cut them to shreds, even without me. But what is this? Notice how cleverly they use their mounted warriors. Even your father's elite soldiers may have some trouble. Briefly. No niestety, ale trochę ta falanga średnio wyszła. Czasami naprawdę ładnie to widać, czasami nie. We have learned something of use today, I think. I have heard that superb wild horses can be found in the hills of Macedon. With such animals, we might be able to combine your father's tactics with those of the mounted warriors we just observed. Let's see if we can locate these wild horses. Wait, let me talk with my father for a moment. Father, wait! Can't you take a moment to discuss the battle with me? He seems too busy just now, your highness. Come, let us resume our studies. We will search for the horses of which I spoke. Yes, master. No dobrze, idziemy więc poszukiwać tych koni. For the king. The end is coming. Yes, my lord. Yes, sire. Yes, my lord. Na razie Aleksander jest zwykłą Yes, jednostką. master. Później dopiero będzie bohaterem. For the king. Będzie bohaterem strategicznym, czyli dowódcą oddziałów, czyli będzie leczył.
Yes, these are the very horses we've been looking for. Let us herd them back to town and into the stables. For the king. The end is coming. Assassination. Regicide. Alexander's father has been murdered outside the city gates. The killers must be found and put to death for their horrible crime. No nieźle. Okazuje się, że Filipa zabili mordercy. Zabójcy. Dziwne, zazwyczaj mi się udawało dojść do tego miejsca, by z nimi walczyć. Yes, master. For the king. Yes, my lord. The assassins have been executed, but this hollow revenge offers little comfort. For I have lost my father, and shall never speak with him again. With King Philip's death avenged, all of Macedon is prepared to accept Alexander as their new king. Alexander and his esteemed tutor are due at the Macedonian town center, where the young prince will enter into preparations to take the throne. Young Alexander is inside the town center now, waiting to be declared Macedon's new king once his final phase of training has been completed. Initiate his training. Eureka! I have figured out how to utilize the horses my master and I located during our studies. When Alexander emerges as the new king, he will be able to train elite mounted warriors at his stables, and they shall become his companion cavalry. What's more, I may be able to help my master further. If I can travel back to Mytilene and get some of the herbs I found there, I believe I could use them to spread disease among our enemies. Ogólnie problemem, by przepłynąć tutaj do Mytilene, no właśnie było to. Coś tak pojawia w różnych miejscach, na chwilę. No właśnie. Alas, Aristotle has died. Alexander must continue on without his tutor's No dobra, counsel. no niestety, ale skopałem sprawę. No niestety nie zdobędę tych zioła, bardzo chciałem, nie dostałem dodatkowych punktów. Mogę wczytać grę, ale nie zapisałem, więc będę musiał zacząć od początku. No dobra, zapiszę po prostu. No niestety, nie udało mi się to. Tak się pojawiło i... lipa. Ale tak to bym dopłynął tutaj bez problemu. Sami widzieliście, no po prostu pojawiło się i zniknęło i pojawiło się znowu, no. Nie spodziewałem się. Myślałem, że jak zniknęło, to zniknie na dłuższą chwilę, a nie na 2 sekundy. Ale dobrze, no, Aleksander przechodzi swoją koronację. All hail Alexander, son of Philip, new king of Macedon. The armies and the buildings of Macedon are now under your command. A messenger from the south rides in haste to the city. Dire news is no doubt upon his lips. Sire, I bring grave tidings. Believing that both you and your father are dead, Athens and Thebes are in rebellion. Even now they are assembling armies and preparing for war, in violation of their treaties with Macedon. In order for Alexander to secure his throne and solidify Macedon's hold on Greece, he must put down the rebellion by destroying the armies of Athens and Thebes. No i dobra, naszym celem jest teraz pokonanie naszych przeciwników, nic szczególnego. Yes, my lord. Yes, my lord. Certainly. As you wish. Wyślemy ludzi do zbierania jedzenia. Tu mamy kompanię kawalerii. Zobaczę, co to za kawaleria jest najpierw. Zrekrutuję jednego.
Myślę, że zrobimy tutaj parę łuczników, bo są tańsi. Yes, my lord. As you wish. Zobaczymy, czy możemy coś przebadać. Nic nie możemy, wszystko mamy zbadane. To może mamy kapłanów. Niestety teraz straciliśmy naszego jednego proroka, którym był właśnie nasz... Jak on się nazywał? Nasz profet to był ten... Arystoteles. Tutaj mamy tą kawalerię, o której była mowa. Oczywiście ci nasi kawalerzyści to są z następnej epoki, bym powiedział, bo oni są wyciągnięci z ciemnych wieków. W tej grze oczywiście. To teraz ulepszymy naszą kawalerię. To jest kawaleria Spear. Ok, build time decrease, cost reduction, atak, nie. No to niech mają zwiększony armor. No, to mogę sobie stateczki zrobić, to super. I one kosztują tylko drewno, a drewno nic nie kosztuje praktycznie. What will you, Kalos? Your orders? Niestety, ale oni będą kosztować nas całkiem sporo złota. Where should I go? No i teraz będzie nas kosztowała głównie żywność. Aye. Aye, aye, cat. What will you, Kalos? Ulepszanie łuczników jest praktycznie bezcelowe, bo oni mało co dają. Your orders? Where should I go? Arr, mój piracie, mój piracie. Okej, to mamy Teby, tu mamy Ateny, jeszcze potem będzie Sparta. Zastanówmy się, jak tutaj ich ulepszyć. Niestety nie mamy już za bardzo złota. Potrzebujemy na jedno ulepszenie, nam to jeszcze starczy. Yes, my lord, certainly. Okej, więc ulepszymy nasze oddziały jeszcze. Where should I go? Okej, jeszcze trochę starczy nam żelaza na ulepszenie falangitów. Ogólnie nie wiem, czy zauważycie ciekawostkę, jak ulepszamy jednostki życia, to ulepsza nam o 2 poziomy naraz, czyli tracimy 1 poziom, a jak ulepszamy atak czy coś, to jest to jedno ulepszenie. What will you? U łuczników to chyba tylko range się opłaca zwiększyć. Olympus speaks. Where should I go? What will Ja jeszcze tylko ulepszymy odrobinkę naszą kawalerię, ale to kawalerię tylko jak zdobędziemy miasto wroga. Overthrow. Powiem wam, że w szczególnych przypadkach oni są całkiem nieźli ci... Nie strzelcy, tylko... Your orders? No i zapomniałem. For honor and glory. Dobra, trudno, nieważne. Wyślimy więc nasze oddziały powoli do Aten, by przygotować się do walki z For nimi. honor and glory. Myślę, że bez większych problemów uda nam się pokonać, szczególnie z tego powodu, że mamy aż takie oddziały tej kawalerii naszej. Where should I go? Mają już 300 punktów życia. Where should I go? Your orders? Where should I go? Cavalry, forward! Where should I go? The earth is not enough. Myśleli, że zamordowali obydwu, a tu proszę. We are under attack. What will Eagles will fall. To victory!
The Theban army has been routed, and the assembly of Thebes has sued for peace. Macedon has received a tribute of gold and iron. No i dostaliśmy trochę zasobów od Teb i dostaliśmy 5 punktów. No i dobrze. Weźmiemy sobie, zrekrutujemy jeszcze paru wojowników. Where should I go? I have defeated an army and conquered my first great city. But it is an achievement I cannot share with my father. Okej, powiększmy więc armię naszą. Ogólnie łucznicy są o tyle gorsi od javelinerów, że oszczepnicy są skuteczni na bliską odległość, a łucznicy mniej. Ale nie są na daleką odległość skuteczni z kolei oszczepnicy. A tu mamy tebańską granicę kolejną. No się chyba przejdziemy tędy dołem po prostu i tyle. W ogóle zaznaczę mu flarą. Aha, nic nie możesz zrobić, no tak, bo przecież cię podbiłem, nie? Nawet koszar nie masz. Wiedziałem, że to będzie statua Nika. Tak co drogo, w Smajcie by się Nikę przydała jako bogini. Your orders? Tutaj zawsze był taki jeden problem na tej misji, że oni mają te cholerne maszyny oblężnicze i walka z nimi jest irytująca. Yes, my lord, as you wish. For honor and glory. Możemy zbierać kamień, ale nie jest nam za bardzo potrzebny, przynajmniej na razie. Your orders? No dobra, myślę, że możemy iść na Ateny bez problemu. Bo w sumie czemu nie? Powinniśmy sobie poradzić. For honor and glory. W ogóle w tej bitwie Filipa na tym wzgórzu, mi się wydaje, że tam chyba jest tam to skryptowane, że tam iluś tam żołnierzy ma zginąć z armii Filipa. Chyba najlepszy track z gry się teraz załączył. Strasznie pasuje do II wojny ten. Of the Athenian army has been broken, and the assembly of Athens has declared a truce. The Athenian assembly has also paid a tribute of gold and iron. Sparta, threatened by the brilliant young king of Macedon, has entered the war. Even now, Spartan troops are marching on Alexander's capital city. No dobra, to czas by wrócić się bronić teraz. No, Spartanie. Dobra, to teraz czas zmienić trochę jednostki. Mamy tutaj oszczepników.
zobaczyć, czy tutaj mam dostęp do oszczepników jako oszczepników. To będzie Infantry Ranged chyba. A koszty redukcji są za drogie, to weźmiemy, żeby się szybciej rekrutowali. Muszą to być oszczepnicy. Tak. Nie możemy dopuścić do zniszczenia macedońskiego pałacu. Gdzie? Za tyle kapłana to ja rekrutować nie będę. No i można zasik ulepszyć nawet ładnie. A tak chyba też nawet nieźle. For honor and glory, for the throne! Oho, przy granicy. Idą. Proszę, staranami od razu. Olympus speaks. Cavalry, forward! No, mamy dosyć mało wojska, ale spokojnie. For honor and glory, Ja to zamierzam wykorzystać. cavalry, forward! Cavalry, forward! Jak oni tutaj dojdą, to moje wojska z Aleksandrem będą schowane tutaj. My zaatakujemy od frontu i wtedy wskoczy kawaleria, tak jak to nasz Arystoteles mówił. The city is under attack. If the palace is destroyed, the panicked citizens will revolt, and Alexander's reign will end here. Okej, niech sobie atakują. Oczywiście Spartanie jak zwykle atakują ludzi. To victory! Ale przynajmniej nie mają dział, tak jak reszta tych przeciwników naszych. Czy dział, no, maszyn obręczniczych. Cóż, ta armia spartańska to nie było coś wielkiego. Ciężko to w ogóle było armią nazwać. A oto zwykłe kilka oddziałów, przynajmniej na razie. Dobra, może jednak się myliłem. Że jakieś tam oddziały mają. Mniej więcej cały czas chodzi o niszczenie tych machin obręczniczych. Powiem wam naprawdę, że po tych patchach ta gra jest 4 razy trudniejsza niż była. Już się boję, co będzie w kampanii niemieckiej. Sparta, Athens, and Thebes have all been defeated by Alexander's armies. Greece is now united under strong Macedonian rule, and greater conquests lie ahead. Soon all the world will know the name Alexander the Great. No cóż, ciężko się z tym nie zgodzić. I cóż, to jest cała misja. Tak naprawdę Sparty tu tutaj nie ma. Sparta tylko przypływa. Tutaj są te plemiona. Też ich nie ma. To były jedyne jednostki, jakie mieli, te, które zaatakowały. No nic, no. Wejdźmy sobie teraz do menu.
powiem wam jedno. No, skopałem sprawę z tym Arystotelesem, no ale cóż, zdarza się. Nie był to warunek wygrania misji. No nic, ja się teraz z wami pożegnam i zaproszę was na drugą misję z kampanii Aleksandra, która to też będzie się nazywała Narodzony Zdobywca. Zapraszam więc was tym samym na następny odcinek. Cześć!